Cześć, Kamil z tej strony, a przed Wami GSX S1000 GT. Jeśli oglądacie ten kanał, doskonale wiecie, że jestem raczej z tych adventurowych jeźdźców i co tu dużo mówić. Sportowe turystyki czy ogólnie sporty to dla mnie motocykle bezsensowne. Zwłaszcza jeśli mówimy o użytku codziennym. Siedzi się na tym dziwnie, tym bardziej jeśli macie 2 metry wzrostu jak ja. Są twarde, niewygodne, zaraz bolą ramiona, ręce i tak dalej. Ale w nazwie mam też motoblog, czyli coś tam z fotografią mam wspólnego i lubię sobie popstrykać, zwłaszcza połączenia kobieta i motocykl. Z tym, że motocykle ADV są dyskusyjnej urody. Suzuki też, ale ma ten sznyt motocykla sportowego, który idealnie pasuje do takich pięknych obrazków. Ten motocykl budzi we mnie takie troszkę ambiwalentne uczucia i to na każdym kroku. Spójrzmy na przykład na jego wygląd. Jeśli podejdziemy od tyłu, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jest prosta lampa, która mam wrażenie występuje też i w innych motocyklach tej marki. Kufry zdradzają nam takie bardziej turystyczne zastosowanie tego sportowego dość motocykla. No, sportowy turystyk w końcu, prawda? Patrząc na niego z boku, no jak w moich oczach jest przynajmniej efekt wow. Faktycznie ta bryła, te ostre kształty to całkiem fajnie ze sobą gra. Natomiast ten przód znowu wygląda troszkę dziwnie. Ok, mamy tutaj travel packa, więc ta szyba jest troszkę inaczej ukształtowana, troszkę bardziej pionowa i z boku nadaje mu taki, nie wiem, ten dzióbek jest taki bardzo mocno wyciągnięty, takiego nohala ma. Albo go pokochamy, albo znienawidzimy. Jak dla mnie jest jakiś, to na pewno. Wyróżnia się na tle innych motocykli z takimi klasycznymi lampami, tak na dobrą sprawę. Tutaj dwie małe soczewki, tutaj taki właśnie nosek, taki śmieszny. Nie wiem. Ja lubię dziwne motocykle i ten do mnie przemawia. Masa takich fajnych aerodynamicznych, wiecie, akcentów, przetłoczeń. Spoko. Dobra, wiem, że oglądający stale ten kanał uwielbiają, jak się kompromituję, pokazując, jak wyglądam na troszkę za małym motocyklu do moich gabarytów. I uprzedzając pytania tych, którzy tutaj trafią jak na nowo, ja mam 2 metry i 5 cm wzrostu. W związku z powyższym przy mnie każda maszyna małą się wydaje, może tak to określę. Nie inaczej jest w przypadku Suzuki. Natomiast znowu ambiwalentne uczucia, bo o ile nogi mam dość mocno ugięte, ale w sumie nie tak hardkorowo jak na wielu sportach. Już mamy kierownicę nie na kliponach, tylko z taką klasyczną, standardową pod turystykę przystosowaną. Dzięki temu pozycja, przynajmniej jak dla mnie, jest bardziej wyprostowana. Najzwyczajniej w świecie dość wygodnie mi się tym jeździ, choć co tutaj dużo mówić, im bardziej chcemy wykorzystać potencjał tego silnika, a silnik bardzo lubi, jak się wykorzystuje jego potencjał, tym bardziej, wiecie, obciążenie idzie, schylacie się, chowacie się za tą łowiewkę, schylacie się, w związku z czym dostają barki, dostają ręce, dostają nadgarstki i to czuć. I jest to prawdopodobnie pierwsza maszyna, którą sobie kilka razy przedłużałem jej wynajem, ponieważ po prostu dobrze mi się tym jeździło. Inaczej niż to, do czego jestem na co dzień przyzwyczajony. Co za tym idzie, też chciałem wjeździć się w niego i przyzwyczaić. I poniekąd mi się udało. Natomiast tak czy inaczej, obiektywnie rzecz ujmując, faktycznie, no, na adventurze zdecydowanie będzie wygodniej. No, na DL-u nawet, mimo że miałem dość mocno ugięte nogi, to się działo się lepiej i o ile górę jestem w stanie przyzwyczaić, to tak dół, czyli nogi w takim ugięciu, zwłaszcza jeżdżąc w mieście po korkach, no niestety te nogi będą drętwiały. To tyle, ale to wiecie, to znowu porada czysto dla dwumetrowców albo dla wyższych osób, które mnie oglądają. Choć wydaje mi się, że i tak jak na spektrum motocykli sportowo-turystycznych, to tutaj naprawdę ta kanapa jest dość długa. Mogę sobie zmienić tą pozycję w trakcie jazdy i powiem Wam, że gotów jestem pokusić o stwierdzenie, że faktycznie w trasę na tym bym w stanie się wybrać troszkę dalej. Ale są wygodniejsze opcje. Więc dla dwumetrowców raczej DL.
Jak już rozmawiamy o bryle nadwozia, to warto jeszcze pomknąć o tych kufrach, które oczywiście można zdjąć, ale z dwóch powodów tego nie robię. Po pierwsze, z tymi kuframi ten motocykl wygląda zdecydowanie dużo lepiej. Po zdjęciu ich ten zadupek jest taki klasyczny, normalny, nie wyróżniający się niczym, a tak z kuframi jest taki efekt wow, zwłaszcza, że one są z tą nakładką kolorystyczną. Są to oczywiście oryginalne kufry. Nie zdejmuję ich też z tego powodu, że dość topornie schodzą i to jest minus, jeśli mielibyśmy często to zdejmować. Nie sądzę, zaraz do tego dojdę. Plus jest taki, że jak już się wepną, to ciężko ich wypiąć, co w motocyklu, który się bardzo leciutko rozpędza do 200 plus kilometrów, wydaje mi się dość istotnym akcentem nie bać się po prostu, że je zgubimy. Spokojnie wchodzą dwa kaski, znaczy po kasku na jedną stronę, albo cały ten mój sprzęt nagraniowy, kurtka, nie kurtka, absolutnie wszystko, co mi było potrzebne, jest spoko. Zamykają się na jeden kluczyk razem ze stacyjką. I najważniejsze, czemu nie będziemy musieli ich zbytnio zdejmować? Bo są na szerokość mniej więcej kierownicy. Co to daje? Daje mi to tyle, że jeżdżąc dość ambitnie w korkach nie bałem się, że nimi zawadzę. Nie musiałem się orientować, gdzie one są. Chociaż jeśli dobrze ustawimy świetne lusterka, to będziemy widzieli też i kufry. Ale nie jest to potrzebne. Są na szerokość kierownicy. Kierownica Wam przychodzi, kufry też przychodzą. Przemykacie bez problemu w korkach. Nie musicie ich zdejmować. Możecie mieć zawsze po prostu przestrzeń bagażową ze sobą. A myślę, że kupując sportowego turystyka, to też o to tutaj chodzi. Także fajnie pomyślane i na propsie. Podoba mi się ergonomia tego, co mamy tutaj, co kierowca dostaje od Suzuki. To mi się to nawet podoba. Pierwsze moje wrażenie, jak na niego usiadłem, myślę sobie, kurczę, za bardzo skomplikowali. Po co tyle tych przycisków? W V-Stromie były tylko dwa przyciski, które miały zmultiplikowaną funkcję. I to spokojnie wystarczało do w miarę sensownej obsługi tych podstawowych rzeczy na wyświetlaczu. Po co przekombinować więcej? Tu mamy dodatkową jeszcze taki manipulator czterokierunkowy i te przyciski właśnie znane z DL-a. Porównuję do DL-a, bo jego miałem poprzednio po prostu. No i mamy jeszcze dwa przyciski do obsługi samego tempomatu. I jak mówiłem, na początku wydaje mi się, za dużo przekombinowali, można było to zrobić prościej, ale doczytałem się też, że wyświetlacz ten nie jest tak prosty jak w DL-u i tutaj możemy połączyć sobie telefon przez aplikację i wrzucić na przykład nawigację na ten ekran. Bardzo mi się to podoba. Aplikacji sam nie instalowałem, ale wiem, jak to działa i wierzę, że działać może bardzo płynnie. Więc pominę tą kwestię i wtedy ten manipulator daje tutaj pole do popisu i faktycznie powiem Wam szczerze, troszkę więcej przycisków w tym wypadku. Dalej menu jest na tyle intuicyjne, że nie sprawia mi problemu w żaden sposób obsługa go i nauczenie się tego wszystkiego trwało kilka sekund. Co w niektórych motocyklach, gdzie tych przycisków nie naćkany, to wiecie, nie jest takie do końca oczywiste. Troszkę za długo on się włącza, ale jest fajny bajer, bo po przekręceniu kluczyka, jeśli uruchomimy pojazd, silnik szybciej i ruszymy, to prędkościomierz od razu nam się wyświetla. Dopiero później dochodzi reszta tej grafiki, tego interfejsu. Dobra, jeśli chodzi o prowadzenie, no to jak możecie się spodziewać, prowadzi się on naprawdę dobrze. Ja nie jestem, jak już nadmieniłem, specjalistą od tego typu motocykli, więc może nie będę tutaj jakichś spektakularnych złożeń. Niemniej ważne jest chyba bardziej to, że jadę wystarczająco pewnie, żeby pokonywać te zakręty z jakąś tam sensowną prędkością, pewnie nie mniejszą niż na innych motocyklach, na których się dużo lepiej będę czuł. Ogólnie rzecz ujmując, jeżdżąc nim tak na co dzień, ten silniczek czterocylindrowy, znaczy inaczej, na pewno w końcu dostrzegam, o co chodzi z mapami. O ile w DL-u były takie dla mnie dyskusyjne te różnice między różnymi mapkami, to tutaj faktycznie jest duża różnica między A, B i C. Ta dla cieniasów, nazwijmy to, a jest tutaj taką, którą można spokojnie włączyć i jeździć na co dzień po mieście, żeby za bardzo... O, patrz, jaki szybki smart!
Piąty bieg zapięty, 60 na godzinę. Odwijam, a ta maszyna oczywiście, że chce wstawać zawsze i wszędzie. No cóż, rumaki rwą się do pracy i najważniejsze jest to, że jakoś tam specjalnie nie wibruje, nie szaleje ten sprzęcik. Płynnie, ładnie oddaje to moc. Właśnie ta płynność oddawania mocy to jest najbardziej zgubne przy tym sprzęcie, ponieważ podejrzewam, że z motocykli, które na tym kanale pokazałem, na tym bez najmniejszego problemu bardzo szybko, tudzież najszybciej jestem w stanie tracić prawko. To, jak płynnie, delikatnie i mięciutko on przyspiesza, jest tak relaksujące dla kierowcy, że nie patrzy na licznik. Jak nie patrzy na licznik i nie czuje prędkości, to jak wiecie, można tutaj się wdać w pewne problemy. I jeśli chodzi o doznania z jazdy, oczywiście, że dobre. Kolejna rzecz, lusterka dobrze widoczne, widać w nich, jak dobrze ustawię nawet kufry. Kufry oryginalne są tak ładnie wpasowane, że nie wystają poza obrys motocykla, znaczy poza obrys kierownicy, może tak. Coś, na co bardzo zwracam uwagę, ponieważ to właśnie szalenie ułatwia jazdę w korku. Raczej nie będę ryzykował przejazdu między autami. Tak jak ja teraz sobie jeżdżę na mapie B, to tutaj bardzo przyjemnie, kulturalnie się tym pojazdem jeździ, bardzo właśnie tak gładziutko i w takich obrotach, że jeżdżę jak 50-konnym motocyklem, także nie ma takiego, wiecie, o wow, ale to zapindala jak głupie, nie? No właśnie. Po cóż ten film powstał, skoro już było tych motocykli masę pokazywanych, tego motocykla filmów jest od gromy jeszcze trochę, ale no chyba nie było jeszcze gościa moich gabarytów, który taką maszyną jeździł i może z lekko innej perspektywy spojrzał na ten świat. Zwłaszcza, że no, jak wiecie, ci, którzy mnie oglądają częściej, z czym mam na co dzień do czynienia i do czego mogę to porównać. I czy jest to jakiś tam strasznie duży przeskok technologiczny? Pewnie już nie, ale trzeba przyznać Suzuki, że przy DL-u mówiłem, że jest to marka premium i dużo osób mi zarzuciło, że gdzie Suzuki jest marką premium? Owszem, w Polsce jak najbardziej jest to marka premium, biorąc pod uwagę to, ile musimy wydać na to kasy. W tym przypadku 69 do 77 tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli, w Travel Packu, to jest kawałek jednak grosza i wydaje mi się, że raczej to ten próg premium. To jest dla mnie definicja motocykla premium. Jest zrobiony porządnie, wszystko działa tak, jakbyśmy tego sobie chcieli. Płacimy odpowiednią gotówkę za to i dostajemy dopracowany, bardzo dobry sprzęt. A nie, że zaraz elektronika się pochrzani, albo wypuszczamy pojazd, który jest nówką sztuką, wszyscy na niego czekają, ale ma na dzień dobry wady fabryczne. Nie, Suzuki takie nie jest. Suzuki przyzwyczaiło nas, że robią dobre maszyny, być może coś tam potrafią schrzanić po drodze, ale komu się nie zdarza. I wydaje mi się to bardziej, że po prostu nie ma maszyn idealnych dla każdego. Ten też taki nie jest, ale da się go lubić. Żałuję, że nie jestem troszkę niższy, żeby móc czymś takim jeździć, bo kurczę, te emocje od silnika. Chcę więcej, ja chcę więcej sportów. Oj tak, sportowych turystyków. Sportów też. Biorę wszystko, co będzie.